Cześć, to Joasia i zapraszam Was na kolejny filmik. Melbourne, tak jak praktycznie każde miasto, ma swoją opinię i Melbourne ma opinię miasta hipsterów i sztuki. Hipsterów Wam dzisiaj nie pokażę, ale zobaczymy trochę street artu. Jeżeli zapytacie kogokolwiek mieszkającego w Melbourne, co warto tutaj zobaczyć, pewnie sporo osób wskaże na Graffiti Laneways. I to są takie maleńkie uliczki znajdujące się na tyłach budynków, które są bardzo często pokryte różnego rodzaju sztuką uliczną. I to mogą być graffiti, murale albo takie kawałki przytwierdzone na stałe do ściany. I sztuka uliczna w Melbourne jest faktycznie podniesiona do rangi sztuki. Bardzo rzadko będą to napisy w stylu Wisła Pany albo HWDP, tylko to będą raczej murale czy graffiti przedstawiające sytuację polityczną czy jakieś znane wydarzenie. I murale w Melbourne faktycznie pokazują wszystko, zaczynając od Donalda Trumpa, przez Kim Jong-una po Kim Kardashian. Sztuka uliczna w Melbourne jest rozsiana w dosyć randomowy sposób i czasem naprawdę spotkacie pracę w miejscach, w których byście się tego najmniej spodziewali. Tak jak mówiłam, sztukę możemy znaleźć w różnych najdziwniejszych miejscach i miejsce, które chcę Wam pokazać, żeby do niego dojść, musimy przejść przez centrum handlowe. Te uliczki, które Wam dotąd pokazałam, to było takie preludium do tego, co idziemy zobaczyć teraz. Teraz idziemy na Hosier Lane i na ACDC Lane, które są takimi dwiema najbardziej znanymi graffiti laneways w całym Melbourne. I teraz jesteśmy na Hosier Lane, czyli chyba tej najbardziej znanej uliczce z graffiti w Melbourne. I tutaj właśnie koleś coś za mną maluje i można to robić, ponieważ na tej uliczce graffiti jest kompletnie legalne. Jakaś artystyczna różowa kupa. Mimo że Hosier Lane jest miejscem dosyć obskurnym, jest naprawdę bardzo popularny wśród par młodych, które przyjeżdżają tutaj zrobić sobie sesje zdjęciowe. W weekendy jest tutaj naprawdę tłoczno, więc jeżeli chcecie zobaczyć Graffiti Laneways, wybierzcie jakikolwiek inny dzień tygodnia. A tutaj powstaje Wolverine. I ACDC Lane, czyli uliczka dla wszystkich fanów muzyki oraz street artu. Oczywiście na ACDC Lane nie mogło zabraknąć kilku prac związanych z zespołem i tutaj właśnie za mną widzicie dwie. Tutaj w ogóle za mną znajduje się błyskawica, która jest zrobiona z takich metalowych tabliczek z imionami i zapytacie, co to jest. Tutaj po mojej prawej stronie jest kultowy Cherry Bar, a tutaj parę lat temu po mojej lewej stronie zbudowano apartamentowiec. No i osoby, które kupiły sobie mieszkania w tym apartamentowcu, jakoś nie wpadły na pomysł, że mieszkając koło klubu może być głośno. Tak więc zarządzali, że albo klub zamkną, albo trzeba będzie go wyciszyć. No i klubu nie chciano zamknąć, tylko postanowiono go wyciszyć i kosztowało to $100 000. I imiona osób, które dołożyły się do właśnie wygłuszania tego klubu, są tutaj na ścianie. I Melbourne jest miastem street artu i zapytacie, gdzie jest Banksy? Otóż Banksy przyjechał do Melbourne w 2003 roku i pozostawił po sobie kilkanaście prac. Jednak do roku 2018 przetrwało bardzo niewiele z nich. I kilka ostatnich prac Banksy'ego znajduje się w miejscu prywatnym i jest to Kulna Prahran i tam właśnie pójdziemy. Idę właśnie na metro i to jest najbardziej australijska rzecz, jaką możecie zobaczyć, czyli automat z klapkami. Tak jak mówiłam,
mówiłam wcześniej, Banksy już w Melbourne w naturze nie występuje, tak więc jedynym miejscem, w którym możemy zobaczyć jego pracę, jest klub Revolver w Prahran. I to jest miejsce dosyć specyficzne, to jest chyba jedna z największych mordowni w Melbourne, ale ma status miejsca kultowego. Nie wiem, porównałabym to do kiczu krakowskiego, zanim się zawalił. Jest to miejsce specyficzne dlatego, że większość imprez zaczyna się tutaj dopiero około 1-2 w nocy, kiedy wszystko inne jest już w Melbourne zamknięte. Nie wiem, jak jest w innych miastach w Australii, ale w Melbourne imprezy kończą się około 1-2 w nocy i wyobraźcie sobie, że pląsacie na parkiecie i nagle wybija druga i DJ postanawia wyłączyć muzykę, włączyć światło i po prostu wszyscy robią takie oczy jak takie sarenki złapane w światło reflektorów. I tutaj za mną jest właśnie klub Revolver. Jeżeli chcecie iść do klubów w Australii, to musicie pamiętać, że na pewno odstoicie swoje w kolejce. I to nie dlatego, że impreza będzie taka super i tyle ludzi chce wejść, tylko dlatego, że takie są względy bezpieczeństwa. Po pierwsze, ochroniarz zrobi wam zdjęcie, a po drugie zeskanuje wasz albo paszport, albo wasze prawo jazdy. Tak więc jeżeli nie macie australijskich dokumentów, a boicie się zgubić paszport, zróbcie sobie certyfikowaną kopię. I w poprzednim filmiku mówiłam, jak taką kopię zdobyć, tak więc obejrzyjcie. To jest właśnie ta maszyna, która będzie używana do skanowania mojego prawa jazdy. I chciałam zaznaczyć, że jest niedziela 11 rano i tak nie sprawdzą. Tutaj za mną jest Banksy, znalazłam go. Więc tak właśnie wyglądał Banksy w klubie Revolver, jedyny Banksy, którego możecie zobaczyć tutaj w Melbourne. Jest środek dnia w niedzielę i impreza jest po prostu full on i cały czas nowi ludzie przychodzą, więc naprawdę szaleństwo. Znalazłam jakąś małą galerię sztuki i ona ma takie fantastyczne małe płytki tutaj przy samym chodniku. Już zbliżamy się ku końcowi, ale chciałam wam jeszcze pokazać kilka murali. I mamy tutaj Arnolda i Donalda. Przejdziemy jeszcze na drugą stronę ulicy i tam też jest kilka fajnych murali. I tak jak mówiłam, możemy spotkać wszystko od Kim Jong-una po Kim Kardashian. I tutaj jest Kim Jong-un na bombie. I to chyba tyle na dziś. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, dawajcie kciuki w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Cześć!